Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik, troszeczkę z drogi. Mamy zachodzące słoneczko. Zachód słońca. Ja postanowiłem stanąć, żeby Wam po prostu teraz jeszcze film nagrać. Bo za chwilkę pewnie będzie ciemno i już mnie nie będzie widać. A jeszcze troszeczkę mam do przejechania. Także moi drodzy, dzisiaj temat całkiem inny. Bardzo ciekawy temat, ponieważ jak wszyscy wiemy, no to nasza Unia Europejska, do której też tak dumnie przynależymy, ubrała sobie za cel zmniejszenie dwutlenku węgla, tej emisyjności i tego wszystkiego, żeby to zmniejszyć, żeby się tego pozbyć, żeby to wykasować, żeby to praktycznie po prostu byliśmy zero CO2, żebyśmy go nic nie wytwarzali. Przepisy, jak już nieraz Wam mówiłem, zresztą sami widzicie wokół, są naprawdę... No ja nie wiem jak to już po prostu nazwać, po prostu mi brakuje nawet słowa na te przepisy niektóre, bo jakbym powiedział idiotyczne, no to bym mógł jeszcze kogoś obrazić w sumie. Także nie wiem, może nie znam takiego słowa, nie mam takiego słowa w repertuarze, żeby te przepisy jakoś nazwać, ale co na to natura, moi drodzy, co na to natura? Jak wiemy, popatrzymy sobie do historii, były różnego rodzaju badania przecież robione, gdzie tam sprawdzano bardzo fajnie ilość dwutlenku węgla w przeszłości, to wiemy bardzo dobrze, że tego dwutlenku węgla było dużo więcej w powietrzu niż jest teraz. Skutkiem czego były olbrzymie rośliny, olbrzymie drzewa, których dzisiaj już nie ma. Wszystko było większe, plony były większe, tego typu rzeczy. Jak tutaj zobaczymy nawet... No, wiele jest tutaj naprawdę takich przeróżnych dowodów na to, że wszystko po prostu lepiej rosło. Nie ma co tutaj się oszukiwać, że dwutlenek węgla jest potrzebny roślinom. Bo one go sobie nie tak tylko i wyłącznie dla jaj przetwarzają na tlen, tylko on im jest naprawdę potrzebny. Potrzebny nam również też jest dwutlenek węgla. Ponieważ kiedy ktoś dostaje na przykład ataku hiperwentylacji, to co się robi? Bierze się papierową torebkę i oddycha się przez tą papierową torebkę. Po to, żeby zwiększyć poziom dwutlenku węgla w naszym organizmie. Przez to automatycznie od razu tutaj to się wszystko jak gdyby odpręża, ten cały układ. Odpręża się również nasz układ krwionośny i możemy znowu złapać oddech. Tak działa po prostu ten mechanizm. No, oni chcą zmniejszyć dwutlenek węgla. Jednak do całkowitej zeroemisyjności, jak to mówią, to raczej nie ma szans, żeby coś takiego uzyskali, bo na razie to wiecie, to jest taka przepychanka. No, my wywalimy jakąś firmę, która truje tutaj dużo CO2, wywala poza Unię i pięknie, i już jest wszystko super, bo Unia już jest zeroemisyjna, tyle że ta fabryka jest poza Unią, no to nie wiem, może Unia myśli, że to jest inna planeta i to już nie przeszkadza wtedy, to jest hipokryzja. To i tak my dalej oddychając będziemy i tak wydzielać dwutlenek węgla, bo go wydzielamy. Zwierzęta go wydzielają tak samo, no więc co? Co zrobią? Nie wiem co zrobią. Pewnie znowu coś głupiego wymyślą. Ale na jedną rzecz nie mają wpływu, moi drodzy, ponieważ Matka Ziemia się broni, Matka Ziemia reguluje sobie to wszystko. Tak, i kiedy jej będzie za mało tego dwutlenku węgla, bo kiedyś były naturalne pożary na przykład. Nie było ludzi, którzy by przyjeżdżali strażą pożarną, nie było strażaków, nie było samolotów gaszących, nie było nic. Jak gdzieś były lasy i gdzieś uderzył piorun, no to się paliło, aż samo zgasło. I to był naturalny cykl przyrody. Później to wszystko odrastało znowu w innym miejscu. I też się wydzielało dwutlenek węgla. Oczywiście z mórz też się wydziela, z bagien się wydziela, wszędzie się wydziela praktycznie dwutlenek węgla, ale matka natura, jak ostatnio widzimy, przyspieszyła. Mianowicie, co widzicie ostatnio? Co się dzieje? Co wydziela bardzo dużo dwutlenku węgla? I co się dzieje? Co nie miało takiej częstotliwości, jak teraz ma? Moi drodzy, wulkany. Tak jest, wulkany. Ile razy widzieliśmy ostatnimi czasy? Tu wulkan na Islandii, tam, tu znowu we Włoszech. I tak co chwileczkę się pojawiają te wulkany. Wszędzie praktycznie teraz, co chwilkę. Gdzieś czytam, jakiś wulkan znowu gdzieś tam sobie dmuchnął, puścił. Wiecie, ile taki wulkan potrafi dwutlenku węgla wybić do atmosfery?
To są ogromne ilości, które on potrafi wtedy wyrzucić za jednym takim zamachem. No i co oni teraz zrobią? No co, opodatkują tego wulkana, powiedzą mu, teraz musisz płacić, bo tutaj se kichnąłeś, no to musisz teraz zapłacić, czy może znowu wymyślą coś takiego jak kaszlące drzewa dwutlenkiem węgla. To mnie naprawdę rozbiło, jak ktoś tu powiedział, że są kaszlące drzewa dwutlenkiem węgla. Ręce opadają naprawdę i najgorsze jest to, że ludzie to łykają, nie? Ludzie to łykają, bo powiedzieli w telewizji, to jest święte, także to trzeba od razu w to uwierzyć, bo to powiedzieli w telewizji przecież. Jakby cię tam mogli okłamać w tej telewizji? No cóż. My na szczęście tutaj, widzowie tego kanału i my wiemy jak jest, ponieważ no, widzę, że mamy tutaj taką dość świadomą oglądalność was wszystkich. Stworzyliśmy takie grono świadomych ludzi, co mnie bardzo cieszy, że wielu z was naprawdę jest świadomych tego wszystkiego, ale z tymi wulkanami nic nie zrobią. I teraz jest kolejny problem, ponieważ już od jakiegoś czasu w Ameryce Yellowstone, wiecie, to jest ten mega super wulkan, on tam cały czas sobie gazuje, puszcza tam jakieś bączki, tu jakieś bąbelki mu uciekną i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z bardzo dużych wulkanów. Ale od jakiegoś niedawnego czasu obserwuje się również zwiększoną aktywność i zauważa się, że zaczyna się budzić wulkan w Niemczech. Ten super wulkan, on jest tam w Eifel. To jest, czekajcie, zapomniałem jak się to jezioro nazywało. Jakoś mniejsza z tym, uciekło mi nazwa tego jeziora, bo to jest taki wielki krater. To jest również bardzo duży super wulkan, który jest w Niemczech i on tak do Polski ma gdzieś ponad 600 km chyba graniczy do Polski. I jeżeli taki wulkan, jeden z tych dwóch, by sobie dmuchnął teraz, no to moi drodzy, wtedy będzie naprawdę ciekawie. Ponieważ no będzie praktycznie, że natychmiastowy spadek temperatury o kilka stopni, nie będzie promieni słonecznych, które będą docierać do Ziemi. Masa popiołu pójdzie w to wszystko i no, można się spodziewać nawet takiego małego okresu, jak gdyby epoki lodowcowej znowu. Czegoś takiego można się spodziewać, gdy któryś z tych wulkanów sobie dmuchnie. I teraz przez te wszystkie różne przepisy, ja nie mówię, że to jest złe, nie zrozumcie mnie też źle, bo to nie jest złe, jeżeli nie będziemy truć natury. To będzie wszystko fajnie, bo wiele chemikali, różne śmieci i tak dalej lądują do natury i to wcale nie jest dobre, że to tam ląduje. Ta cała chemia, która idzie na pola i to wszystko, to jest wszystko bardzo, bardzo złe, że to tam ląduje. Ale problem jest z tym, że próbuje się jakichś tam różnych dziwnych zakazów, jak na przykład typu palenie drewnem, że nie jest ekologiczne. No trzymajcie mnie ludzie, to jest naturalne, odnawialne paliwo i każdy, kto ma ogródek, pokazałem, można sobie samemu przycinać, nie wycinać drzewa i będziecie samowystarczalni. To wam wystarczy całkowicie. Wystarczy tylko parę lat w to tam zainwestować, poczekać, dać temu czas i będziecie samowystarczalni. Ale to im się nie podoba, kiedy wy jesteście samowystarczalni, więc no, próbuję się tutaj wmówić, że to jest nieekologiczne i no, trzeba tego zakazać. Ale że tam na przykład niemieccy sąsiedzi wykupili tyle drzewa od nas z lasów, wszystko powywozili, to już jest ekologiczne, to już nie ma problemu, żeby to ściąć i tam wywieźć. To jest super, nie? Także no, temat jest naprawdę bardzo ciekawy, bo przez te ograniczenia ja widzę, że to się jak gdyby zwiększa. Chociaż to jest kropla w morzu, bo cała większość krajów to ma na to wywalone, tam Ameryka, czy Indie, czy to wszystko to tam jadą. Ostatnio widziałem nawet u nas wielkie oszczędzanie natury, a tam w Indiach jakiejś fabryce otwiera gość piec i ładuje opony do środka w całości w jakiejś hali produkcyjnej. Taka chmura dymu czarna tamtąd szła, że głowa mała. No i to nie jest dobre rozwiązanie. Ale ta cała inna szalonych przepisów, które wprowadzają, to naprawdę głowa mała. I oby nie było tak, że rzeczywiście matka natura będzie to sobie tutaj regulować wszystko sama i nie wypuści nam jednego z tych większych wulkanów. Bo nie wiem, co oni wtedy zrobią, co pójdą ci zieloni i się przykleją do tego wulkanu i powiedzą mu, teraz nie wybuchnij, bo my się tu przykleiliśmy do ciebie. No raczej ten wulkan sobie nic z tego nie zrobi w tym przypadku.
Także no, a naprawdę jest wiele sposobów, jakby to można było wszystko zmniejszyć. Bo widzicie, teraz mówi się, a jedź rowerem, będzie lepiej. Moi drodzy, może tam, gdzie są drogi rowerowe, będzie lepiej. Ale teraz, kiedy ktoś jedzie rowerem po takich małych, wąskich dróżkach, jak tutaj, gdzie jeszcze są, nie daj Boże, zakręty, i jedzie samochód, ten samochód musi zwolnić, ten samochód bardzo często nie może wyprzedzić, bo jest na przykład zakręt, wlecze się za takim rowerem. Każdy wie, macie takie liczniki w samochodach, że jak dodajecie lekko gazu i tak powolutku jedziecie, to wam spalanie leci od razu do góry, nie wiadomo ile. I nagle się robi tam z 5 litrów, robi się 30, 40 czy 50 litrów. Jeszcze jak jest pod górkę, to jeszcze gorzej. I co wtedy taki rower robi? Zwiększa jeszcze to spalanie, bo nie dość, że jeszcze samochód musi zahamować, hamulce zużyje, zatruje naturę, to później musi jeszcze przyspieszyć, wlec się za tym wszystkim i te spalanie jest wielokrotnie większe takiego samochodu przez coś takiego. Więc co? Zróbcie drogi rowerowe wszędzie, dla wszystkich. W każdym miejscu drogi rowerowe, osobne pasy dla rowerów. Już pójdzie spalanie niesamowicie w dół wszystkich samochodów. Ogromne ilości pójdą w dół. Druga rzecz, światła w miastach, moi drodzy. Są takie miasta, na przykład Venlo, jak przejeżdżaliśmy w Holandii, to się tam mówi Groene Golf, czyli zielona fala jak gdyby. Jak jedziesz z tą prędkością, która jest tam podana, czyli załóżmy 50 i ty jedziesz 50, zrobi ci się zielone, to będziesz mieć przez wszystkie światła zielone. Nigdzie nie będziesz się musieć zatrzymać. A co u nas jest? Zielone, czerwone, zielone, czerwone, zielone, czerwone i tak w kółko. I tych lamp na jednej drodze jest cała masa. Gdyby to teraz wszystko wyregulować, że jedna strona se jedzie, druga strona se jedzie, to wszystko da się zrobić. To wszystko da się zrobić. Jest nawet sztuczna inteligencja, która by takie programy mogła opracować i te światła tam poustawiać, dopacować to wszystko, żeby to wszystko działało. Ale to nie. Jest jeden wielki chaos we wszystkich miastach. No i później mamy takie spalanie. Najwięcej spalania mają samochody w miastach. Nie oszukujmy się. Przez te właśnie stanie w tych korkach. Co chwilkę jeszcze przejścia dla pieszych, gdzie trzeba też zwalniać, hamować, przepuszczać. A można by to też inaczej rozwiązać, bo są przejścia, które na przykład są pod jezdniami, są przejścia nad jezdniami. Przeróżne opcje są, gdzie też już w różnych miastach widziałem takie rzeczy i wtedy jakoś no, nie mają samochody żadnych problemów, nikt nie musi stawać. Wszystko pięknie, fajnie, spalanie jest zmniejszone tych samochodów. Także ja bym powiedział, lepiej by było, gdyby oni się skupili na tych problemach, żeby najpierw to pozmniejszać wszystko, żeby to rozwiązać, żeby to zoptymalizować, niż szukać dziury w całym na chama i jakieś elektryczne auta ludziom wciskać, których produkcja no, zużywa dużo więcej CO2, niż o te auta w ogóle zaoszczędzą, co ostatnio właśnie jakimś dziwnym trafem nagle to wyliczyli i stwierdzili, no rzeczywiście, jednak nie są takie eko, jak nam się wydawało. No ciężki temat, nie? Matematyka widocznie nie dla wszystkich jest tam mocną stroną, żeby to obliczyć. Dobra, taki temacik na dzisiaj. Ja lecę dalej. Życzę wam wszystkim spokojnego dzionka, pełnego słońca. Pamiętajcie, że mamy też jeszcze konkurs, który tutaj działa. Przeróżne, bardzo fajne produkty, które są ze sklepem, z którym współpracuję, znajdziecie w opisie tego filmu. Naprawdę z długoletnią gwarancją, którą my już wiele lat używamy. Wszystko jest z nimi super. Wielu z was jest zadowolonych z tych produktów. To jeżeli teraz tam sobie coś kupicie i wpiszecie w uwagach do zamówienia konkurs z szamanem i później do 24 sierpnia zostawicie nam jakiś komentarz na temat danego produktu, który kupiliście, jakaś historia, cokolwiek wam do głowy przyjdzie z tym produktem związane, to my 24 sierpnia będziemy kogoś wybierać, kto dostanie bon na 6000 zł do tego sklepu i będzie mógł tam sobie kupić, co tylko będzie chcieć. Także to jeszcze takie info. Miłego dzionka wam życzę. Ja lecę dalej. Trzymajcie się. Hej, bo słoneczko już mi zdążyło ucieknąć. Przełączę wam. Już prawie nie ma słoneczka, także zaraz się będzie ściemniać. Także uciekam. Trzymajcie się.